Jesteśmy już w drugiej połowie 2020 roku. W pierwszej połowie trochę się działo w grach od SC Software, ale nadal czeka nas kilka miesięcy, w których mogą pojawić się ciekawe nowości i zmiany, a o nich powiem w tym filmie. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A w tym odcinku skupię się na nowościach, które mają szansę pojawić się w tym roku, no i te, o których kiedyś sam wspomniałem, o których mówił SC Software, no ale raczej mają małe lub praktycznie żadne szanse, że pojawią się w tym roku, ale jest szansa, że pojawią się w przyszłości. Film ten podzieliłem, podobnie jak film, co pojawi się w 2020 i w niedalekiej przyszłości, na kategorie nowości, które mogą pojawić się jeszcze w tym roku, które mają małą szansę albo mniejszą szansę od poprzedników na pojawienie się w tym roku, ale jakąś tam mają, i nowości, o których mówiłem w tamtym filmie i raczej nie pojawią się w tym roku. Jednak najpierw zacznijmy od przypomnienia, co pojawiło się już w tym roku. Do obu gier zostały dodane takie nowości jak nowy silnik dźwiękowy F-Mod, dodano nową funkcję graficzną SSAO, dodano otwieranie szyb w ciężarówkach, pojawiły się nowe trasy z dodatku Special Transport, przebudowano i rozbudowano niektóre miejsca. W Euro Truck Simulator 2 przebudowano łącznie 5 francuskich miast, w American Truck Simulator przebudowano Las Vegas i kilka innych miejsc. Odbyły się łącznie 3 wydarzenia World of Trucks, jedno wspólne i po jednym dla każdej gry. Dodano nową naczepę, cysternę spożywczą, dodano kamerę pierwszoosobową do warsztatu, pojawiły się zmiany w nawigacji i w opcji malowań. Do Euro Truck Simulator 2 dodano 2 dodatki, FH Tuning Pack i HS Schoch Tuning Pack. Do American Truck Simulator dodano nową ciężarówkę Macantem i jeszcze kilka innych mniejszych zmian. Trochę się tego pojawiło, ale oczywiście to nie wszystko, co nas czeka jeszcze w tym roku. Przejdźmy teraz do pierwszej kategorii nowości, które mają duże szanse na pojawienie się w tym roku. Pod koniec roku, dokładnie w 4. kwartale tego roku, czeka nas premiera dodatku Iberia i prawdopodobnie dodatku Colorado. Z tym, że przy Colorado pojawia się pewna obawa u SC Software, że mogą nie zdążyć w tym roku przez epidemię, która miała wpływ na przesunięcie wielu prac na późniejszy czas. Przy Iberii może wystąpić ten sam problem, ale koniec końców myślę, że wyrobią się z jednym jak i drugim dodatkiem. Przynajmniej jedna nowa ciężarówka do American Truck Simulator może pojawić się w tym roku i prawdopodobnie będzie to Western Star. W przypadku Euro Truck Simulator 2 sprawa nie jest zbyt jasna, ale bazując na trochę starszych wypowiedziach i fakty, że cały czas prowadzą dyskusje w sprawie licencji, może oznaczać, że jakaś europejska ciężarówka może pojawić się jeszcze w tym roku. Albo chociaż doczekamy się długo wyczekiwanej wersji Official 9.3 do MANa TGX Euro 6, chociaż raczej szybciej pojawi się nowa ciężarówka. Przed wydaniem Iberii możliwe, że SCS będzie chciało dokończyć przebudowę podstawki Francji, a zostały tylko 2 miasta – Calais i Lyon. Do tego może pojawić się rozbudowa południowo-zachodniej części dodatku Vive la France w celu połączenia Francji z Hiszpanią. Może w końcu też doczekamy się ukończenia przebudowy Niemiec. W American Truck Simulator jakieś tereny z podstawki zapewne też zostaną przebudowane. Dodatkowo sąsiednie stany Colorado, które są obecne w grze, będą przystosowywane do połączenia właśnie z dodatkiem Colorado. Część takich terenów jest już nawet dostępna. Mogą pojawić się nowe naczepy, w tym własne naczepy. Na pewno powinna pojawić się naczepa do przewozu aut jako własna naczepa przed lub wraz z wydaniem dodatku Iberia. SCS nadal prowadzi pracę nad ulepszeniem silnika graficznego, następnym ich celem jest dalsze usprawnienie kwestii światła i cieni, aby wszystko wyglądało lepiej. Wraz z wydaniem dodatku Iberia powinny pojawić się nowe pojazdy w ruchu AI. Mogą pojawić się kolejne trasy z dodatku Special Transport i powinny pojawić się kolejne wydarzenia World of Trucks, przynajmniej jedno świąteczne. Teraz przejdźmy do kategorii nowości, które mają małe szanse na pojawienie się w tym roku, ale jakieś tam mają. Nowe licencjonowane dodatki na naczepy, opony, tuning pack, czy też akcesoria do kabiny, w tym przypadku do ATS-a, mogą pojawić się jeszcze w tym roku, ale ciężko wybrać, które z nich ma większe szanse na to. Realniejszy system zarządzania firmą jest jednym z najważniejszych priorytetów jako kolejna nowość do gier przez graczy, niestety niekoniecznie przez studio. Część takiej rozbudowy ma szansę na debiut w tym roku, ale raczej na ogromną rozbudowę tego aspektu gry przyjdzie nam znacznie dłużej poczekać. Ulepszenia fizyki pojazdów w grze są zawsze mile widziane, o ile są dobrze zrobione. Taka nowość też może pojawić się w grach, ale jest z nią podobnie jak z poprzednim tematem.
tylko w małym stopniu mogą pojawić się zmiany związane z fizyką pojazdów. Jest mała szansa, że naszych kierowców spotkamy nie tylko na mapie, ale również na drodze, w trasie. W ramach rozbudowy terenów Euro Truck Simulator 2 czekają nas zmiany na przejściach granicznych w dodatku Beyond the Baltic Sea, niekoniecznie w tym roku, ale szanse na to też są. W planach związanych z platformą World of Trucks jest rozbudowa tej platformy o wiele nowych funkcji, w tym o kwestię tworzenia i zarządzania wirtualnymi firmami. Jednak ten plan jest tak realny jak przejście tej platformy z wersji alfa na wersję beta albo pełnoprawną wersję. Przypomnę tylko, że do dziś World of Trucks jest w alfie, po tych 5 latach od premiery. SCS od 2018 roku planuje nawiązanie większej współpracy z różnymi firmami. W tym roku tak było już z Asusem. W planach jest jeszcze nawiązanie współpracy m.in. ze Spotify i z Discordem. Może po tych 2 latach uda się w końcu osiągnąć porozumienie z tymi platformami? A teraz przejdźmy do ostatniej kategorii nowości, o których wspominałem ja i SC Software. Nowości, które są w planach czeskiego studia, ale raczej nie pojawią się w tym roku. Na pory roku nie ma zbytnio co liczyć, to też dotyczy zabrudzeń na pojazdach, nowe funkcje, większa interakcja pojazdów, animacja i wychodzenie z ciężarówki, raczej też jest odłożone na dalszą przyszłość, urealnienie ludzi i zwierząt w grze, czy też takie zjawisko jak pieszy przechodzący przez przejścia też są w planach z datą premiery SCS Soon, ale nie wiem jak wam, ale mi w chwili obecnej wystarczy taki widok. Na streamie z okazji wydania dodatku Idaho Paweł Szebor potwierdził, że pracują nad nowymi bibliotekami do gier, nad DirectXem 12 i nad Vulkanem. Nie powiedział kiedy możemy się ich spodziewać, ale raczej w tym roku się nie pojawią. Szkoła jazdy to planowana nowość, która kiedyś może zadebiutować do Euro Truck Simulator 2 i do American Truck Simulator. Więcej na ten temat znajdziecie w odcinku o tym pomyśle na moim kanale. Jest pewna szansa, że do Euro Truck Simulator 2 zostanie dodana fabryka Kron, raczej nie w tym roku, ale w przyszłości. Tu się powtórzę, wiem, że przedtem mówiłem, że mogą pojawić się nowe naczepy, ale nie, na BDF-y raczej nie ma co liczyć. I prawdziwy tachograf SCS Soon. I z tych wszystkich nowości to tyle. Oczywiście może pojawić się jeszcze więcej nowości, zmian i tak dalej. Może też być tak, że te nowości, które mają większą szansę, mogą nie pojawić się w tym roku i te, które mają mniejszą szansę, a nawet zerową, mogą się pojawić. Pamiętajcie, że to wszystko zależy od mentalności Czechów, także różnie z tym może być. Jest jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca aktualizacji, a konkretnie czy czeka nas tylko jedna ostatnia tegoroczna aktualizacja 1.39, czy pojawią się dwie, 1.39 i 1.40 i kiedy? W 2019, 2018 i w 2017 sprawa z aktualizacjami wyglądała tak, że zazwyczaj pojawiały się 3 aktualizacje. W 2017 były 4, ale tam w końcówce roku pojawiły się pewne komplikacje, więc przyjmijmy, że tamte 2 ostatnie aktualizacje zaliczymy jako jedna, zwłaszcza, że ta wersja 1.29 była tylko dla ATS-a. Aktualizacje były podzielone na okres danego roku. Pierwsza aktualizacja pojawiała się między lutym a maksymalnie majem, druga między czerwcem a maksymalnie wrześniem, a ostatnia trzecia między październikiem a grudniem. Czyli zazwyczaj jest to podział na początek, połowę i koniec roku. Jeśli w tym roku czeka nas jeszcze tylko aktualizacja 1.39, to raczej możemy się spodziewać ją między końcem października a grudniem. Natomiast jeśli miałyby się pojawić 2 aktualizacje, to pierwsza może pojawić się w przedziale między naciąganą końcówką sierpnia lub we wrześniu a październikiem, a druga między listopadem a grudniem. Sam jednak uważam, że w tym roku wyjdzie jeszcze tylko aktualizacja 1.39, ale nie zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. To jest SC Software. Poza tym w takim okresie czasowym, zwłaszcza w tym roku, z wiadomymi sytuacjami, raczej po prostu wystarczy jedna ostatnia wielka aktualizacja, która przystosuje 2 gry do nowych dodatków i tyle powinno wystarczyć. No i zachowa się ta ciągłość 3 aktualizacji co rok. I tym można zakończyć ten odcinek. Dajcie jeszcze znać, na co wy czekacie jeszcze w tym roku lub co według was może się jeszcze pojawić. A ja zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.